Witam gorąco wszystkich, ja jestem Darius i zapraszam Was na kolejny polski map tour po mapie The Bavarian Farm. Mapa została wydana przez Bernie SCS, pojemność mapy 345,29 MB. Została wydana 16 stycznia 2024 roku na wszystkie platformy. Jeśli chodzi o konsolę i sloty, to na poziomie łatwym 1481, na poziomie średnim i trudnym 1324. Teraz jeśli sobie wejdziemy w mapę, mapa wygląda w ten sposób. Bardzo ciekawa, powiem Wam, i bardzo obiecująca mapa z dużymi detalami i spersonalizowanymi budynkami na tą mapę, co jest naprawdę dużym plusem. Widać, że mapa jest przemyślana, dobrze skonstruowana i na pewno będzie się bardzo przyjemnie na niej grało. Na poziomie łatwym zaczynamy od sektoru numer 1, pola numer 2, 3 i 4. A to też pewnie sektory, bo pola są 18, 17, 16. O, troszeczkę takie pomieszane te numery są. Dobra, jeśli chodzi o cenę pól, sobie zobaczymy jaka jest. Tutaj mamy 0,84 hektara za 72 tysiące, co jest moim zdaniem troszeczkę dość wysoka cena. Tutaj zobaczymy 0,56 hektara za 39 tysięcy. Ok, coś dużego może. Tutaj mamy 1,93 hektara za 111 520. Tutaj mamy 1,68 za 128. Tutaj dwa duże pola, ale osobne, 118 700 za 1,78 hektara i największe pole na mapie jest 6,76 hektara za 484 tysiące. Także myślę, że te pola takie nie za ciekawe są te ceny, no ale nie ma ich dużo. Mamy też tereny leśne, tutaj jest jeden za 514, mamy tutaj drugi za 182, tutaj za 170 i tutaj za 77. Są też widać łąki, tutaj mamy łąkę za 0,54, tutaj kawałek małego lasu za 69 również. No, coś jest do wyboru, także nie jest tak źle. Jeśli przejdziemy sobie na kalendarz, kalendarz wygląda standardowe uprawy, nic nowego nie jest dodane od siebie. Jeśli chodzi o zwierzęta, to zwierząt na poziomie łatwym nie ma. Tutaj mamy kontrakty, są dostępne. No i tutaj mamy produkcje, które mamy już od samego początku na poziomie łatwym. Również mamy biogazownię, która do nas należy. Aczkolwiek jeśli sobie wejdziemy później na mapę, jeszcze zobaczymy, to teren jako ziemia nie należy do gracza, więc jeśli będziemy chcieli sobie coś postawić na terenie biogazowni, trzeba będzie sobie osobno kupić. Także jeśli chcemy korzystać z biogazowni, to możemy, ale z terenu nie. Tutaj mamy brak, jeśli chodzi o jakieś znajdźki. No i tak to wygląda. No i teraz sobie zerkniemy. Biogazownia się znajduje w tym terenie. Jeśli byśmy chcieli sobie kupić teren biogazowni, on jest połączony z polem numer 36, więc to kosztuje 484 tysiące. A tak czy inaczej możemy sobie używać biogazowni bez zakupienia tego terenu. Dobra. Teraz sobie przejdziemy zobaczyć, jak wygląda główna farma. A powiem Wam, że to nawet jest dość ciekawe, bo jak mówiłem, budynki tu na tej mapie są naprawdę fajnie zrobione. Bardzo fajny element, który mi się również podoba, jest to, gdzie możemy sobie pokładać wszystkie dodatki do tura. Ładnie, schludnie trzymać w jednym miejscu i to jest duży plus. Tego brakuje naprawdę, bo te urządzenia, te dodatki właśnie do tura, one się zawsze wszędzie walają. Ja mam swoją już taką szafę, że tak powiem swoją, którą bardzo często używam, no i jestem z niej zadowolony, bo jest zamykana, można ją zamknąć, także no duży plus. Dobra, mamy farmhouse, wchodzimy sobie, mamy tutaj miejsce, gdzie się przebierzemy. Tutaj mamy drugie wejście również. Tam drzwi zasłaniają przejście. No. Możemy wejść w różne miejsca, to akurat nie. Tutaj drzwi się otworzą. Mamy taki pokój gościnny.
Tutaj kuchnia. Przejście na drugą stronę. Tutaj mamy sypialnię. A na górę już się nie da. Aha. Co to się stało? A, takie buty solewamy. I tak się nie da tam przejść, tak? Przejdę tam, czy nie? To zaraz. Niby coś tu jest porobione. Drzwi nie można otworzyć, żeby tam wejść. No ciekawie. Nie wiem, intryguje mnie ta sprawa tutaj, ale dobra. Nie da się to, nie da. Nie będziemy na siłę tam wchodzić. Dobra. Mamy grilla, mamy miejsce, gdzie odpocząć. Bardzo przyjemnie, kwiatki są wokoło. Podoba mi się to. No. Dobra, tutaj mamy garaż. W garażu mamy widać pick-upa, mamy traktor. O, ten traktor to widziałem właśnie na żywo, jak byłem na targach. Bardzo fajnym. I tutaj mamy produkcję. Bardzo fajnie, ciekawie zrobiona. Połączona jest z dołem, także na dół sobie tam zejdziemy, też zobaczymy, jak to wygląda. Tutaj sobie wrzucamy do tej produkcji rzeczy, a na dole sobie robimy z nimi. To teraz... A, jest tutaj wejście, dobra. Tutaj jest sterowanie. Ok. Teraz to miejsce. Tutaj mamy miejsce, gdzie sobie przechowamy różne palety. Teraz, jeśli powinien być znacznik od tego miejsca. Magazyn jest pusty. Całkowita pojemność. Belly palet 250. No i bardzo fajny element. Bardzo mi się to podoba, jeśli jest to zintegrowane z budynkiem, który jest funkcjonalny. W tym przypadku to jest obora z krówkami. Tutaj mamy jeszcze silos do tego. Tutaj karmimy zwierzęta. No i teraz jeszcze sobie przejdziemy, zobaczymy, ile tutaj się zwierząt mieści. 80 krówek, także no dość fajna nawet numeracja, jeśli chodzi o uprawienie tutaj krów na tej farmie. W porównaniu do mapy, no to jest naprawdę dobre. Tu mamy silos. Tutaj mamy również silos na jedzenie. Food silo. O, i drugi duży plus właśnie na tej mapy dla twórcy, to, że jest wszystko ładnie opisane. Tam, gdzie trzeba, gdzie człowiek by się zastanawiał, jest wszystko opisane. Tutaj mamy obiekt lager, obiekt storage. Tutaj mamy do magazynowania rzeczy, czyli tutaj sobie zrzucamy to, co ma iść do magazynku. A tutaj, jeśli sobie wyciągamy, to pojawia się to w tym miejscu. Widać, że jest naprawdę przemyślane. No i tutaj mamy gnojowice. Tu mamy miejsce, gdzie możemy robić sobie kiszonkę. I widzicie te lampy? O, tutaj mamy właśnie przycisk do lamp. Kółeczkiem sobie wciskamy po podejściu. I to jest mega. Jest dużo map, gdzie ostatnio pracuję dość dużo w ciemnościach. Po nocy w ciemnościach. No i to oświetlenie na farmach, na mapach jest takie liche i tu widać, że jeśli byśmy chcieli bardziej doświetlić, to mamy taką możliwość i bardzo mi się to podoba. Duży plus kolejny. Mamy myjkę, mamy kolejne elementy. Tutaj czemu to takie jest? Coś do załadunku czy coś? Tu mamy taką możliwość również zrzucania właśnie sieczki właśnie z tej pozycji, co jest naprawdę dużym ułatwieniem. Bardzo mi się to też podoba. Żeby był taki wybór. Można sobie normalnie, tradycyjnie wrzucać lub właśnie w ten sposób. Tutaj mamy kury. Kur mamy 360. Także w miarę. Mamy zbiornik na paliwo. Tutaj mamy wodę. Ładnie, pięknie opisane. Ładnie, 9 godzina dzwon bije. Podoba mi się. To jest naprawdę fajny taki, nie wiem, element ożywiający mapę również. Tu mamy sprzęt, od którego zaczynamy. Nie wiem, ja jestem strasznie przyzwyczajony do bicia dzwona i bardzo mnie to ten dźwięk uspokaja. 150 świnek, chociaż nie zawsze tak było. Tutaj pomieścimy, tutaj mamy właśnie te szklarnie, od której zaczynamy. Tu jest to pole, które posiadamy.
No tutaj mamy mieszadło do jedzenia dla świnek i to jest kolejny plus właśnie. Mega przemyślane. Tutaj mamy produkcję nawozu suchego, czyli wrzucamy sobie obornik, wodę i kamienie i mamy suchy nawóz i mamy kompost. Także kolejna ciekawa produkcja. O, nawet tu są informacje, co tu wchodzi. Bardzo mi się to podoba. Widać, że ta mapa nie była tak szybko robiona, ale dobrze przemyślana i naprawdę to, co jest potrzebne, to jest na tej farmie, także bardzo, bardzo mi się to podoba. No i klimat widać, że nie jest płaski teren, czyli osoby, które lubią urozmaicony teren, to będzie idealny dla nich. Mapa będzie również na sprzęt mały i średni. No, po wielkości mapy to przecież widać, że to nie będzie na jakieś duże rzeczy. Tutaj mamy na ten obornik miejsce, no i tu jest sklepik również. Mamy tutaj postaci skupu. Zobaczymy na mapę, jak to wygląda. O, to jest pick-up. Supermarket, proszę. No, a ten znacznik, który uruchamia produkcję na górze, jest tutaj na dole. I tutaj nie da się niestety wejść do środka. Także tam nie, żeby was nie, jakby to powiedzieć, nie zmyliło, że nie ma produkcji, bo jak wejdziemy tam, tak jak pokazałem, uruchamia się produkcja. Czyli ten znacznik, który jest na dole, uruchamia produkcję na górze. Dobra, teraz sobie nawrócimy, pojedziemy sobie najpierw do oddalonego punktu. Podobają mi się też również, jak są szyldy z nazwą farmy. To bardzo też wzbogaca mapę. Jest bardziej taka miła. O, fajnie się człowiek czuje, jak tak widzi taki znak napisany, jaka farma, jaka nazwa, co tam jest, co się dzieje. Jakie informacje. Małe duperele, ale dużo dają dla gracza. Takie jest moje zdanie. Dobra, tu mamy pierwszy przystanek. Przystanek jest to Tartak. Teraz zobaczymy, czy to jest w postaci skupu, czy produkcji. Już chyba produkcji, tak? 35 000 zetarów, tak? Czyli wow. Cena jest naprawdę bardzo dobra. Dobra, kasa się pojawiła, więc mogę sobie to kupić, zobaczyć, jak to wygląda. No i tu tylko deski robimy, czyli standardowy. Nic skomplikowanego, ale coś wam jeszcze pokażę, bo jest naprawdę ciekawy element. Jeśli sobie tu podejdziemy właśnie w to miejsce, tu jest zaznaczone Activate Offloading, czyli sobie możemy uruchomić rozładunek. O, proszę. Pyk. Ale świetne, nie? I zrzucamy sobie tu drzewo. Mega. Później skończymy rzucać drzewo. Pyk, zamykamy. I do widzenia. No, super. Mała rzecz, a naprawdę cieszy. I tak jak wspomniałem, no budynki na tej mapie są dostosowane do tej mapy, także nie są to budynki, które są wykorzystywane na innych mapach, te standardowe. No i to jest właśnie duży plus właśnie tego. Teraz nie wiem, tu miałem jechać chyba następna ulica. Jeśli chodzi o kolory, cienie, światło, no to widać w należytym porządku, wszystko jest ładnie wygląda, ładnie się prezentuje, pięknie wyglądają te kwiaty tutaj przy drogach, to też naprawdę daje ładny efekt, świetnie to wygląda, taka przyjemna, wesoła mapka. O, mamy kolejną farmę, także tu jest kilka farm, które możemy sobie zakupić, co daje nam możliwość grania w multiplayera ze znajomymi. No jest kolejny duży plus. Również można sobie powybierać farmę, także nie trzeba zaczynać od tej, od której się zaczyna na poziomie łatwym.
Ta farma kosztuje 77 000, sobie ją zakupimy. No i pojawiają się tutaj nam znaczniki, które informują, co możemy tutaj robić. No i jak zwykle, jak poprzednia farma, tutaj możemy sobie różne rzeczy pozmieniać, porobić. Mamy tutaj miejsce, gdzie sobie zaświecimy światło dodatkowe, jeśli jest potrzebne. Mamy pracę w nocy, duży plus, jak mówiłem. No tutaj mamy kury, sieje karmy z tej strony. Tu mamy taki garaż. No i z tyłu mamy znacznik, ile tutaj kur mieści się, 360, także standardowo. Mamy farmhouse, ale w takiej postaci, że śpimy na zewnątrz, przebieramy się na zewnątrz, to już nie jest tak udekorowany ten dom jak na głównej farmie. Tutaj mamy oborę, gdzie będą krowy. Tylko znajdę sobie miejsce, gdzie jest znacznik. O, tu jest. O, jak się fajnie wszystko. Tu się zamyka, tu się otwiera i można przejeżdżać. Rozbudować krowy. 80 krów tutaj sobie się pomieści. No i tutaj mamy pastwisko, gdzie wychodzą sobie one. Bardzo fajnie to wygląda. Nie jest to duże pastwisko, ale fajnie. Fajnie przemyślane. Lubię takie mechanizmy, które tam zamykają się, otwierają się. Takie multi. Dobra. Tutaj mamy obornik. Miejsce na obornik. Ale co, no to światło coś daje? O, światło jest jeszcze. O. Czyli w różnych miejscach na farmie możemy sobie zaświecać światła. W zależności gdzie pracujemy. Mamy silos również. Nie, no mega, naprawdę przemyślane, dobrze jest ta mapa. Tu też, pyk, światło. Tutaj mamy miejsce, gdzie pochowamy sobie sprzęt. O, fajne drzwi. Tada! Ukryty pokój, nie no. To tu można też spać. No dobre. Fajnie to wygląda, tu mamy stryszek. No, mega. O, i ja wam zapomniałem jeszcze pokazać właśnie na tej mapie. Tam też są... też jest taki budynek, gdzie wchodzi na górę. Na tamtej farmie. No ciekawe to. Dobra. Podoba mi się. Ja wiem, że to jest błąd, ale ten błąd mi się podoba, naprawdę. Fajny jest. Spoko. Tutaj mamy znowu ten miejsce, gdzie sobie możemy... Tu jest paliwo. Tutaj mamy miejsce, gdzie sobie przechowamy obiekty, czyli palety, bele. Zaraz sprawdzimy, ile tu tego. Magazyn jest pusty. 250, czyli standardowo. Tu mamy więcej miejsca na sprzęt. Jest i warsztat. Wow, fajnie wygląda. Takie już ładnie wyposażone. Spoko. No i również możemy sobie te wszystkie budynki pousuwać, poustawiać na nowo, jeśli byśmy chcieli, ale po co? Jeśli są dobrze przemyślane, jeśli są dobrze postawione, pasują do mapy, także nie sądzę, żeby był jakiś taki wielki powód, żeby to sobie zmieniać, jeśli to, co jest zrobione przez twórcę, działa. Bardzo dobrze, myślę. Takie moje zdanie jest. Dobra. Tak wygląda ta farma. Teraz możemy sobie przejechać, zobaczyć, jak wygląda. Raz. Czy ja znowu coś nie ominąłem, bo tutaj widzę, czy tylko są tutaj... A, tu jest silos. Dobra. Tu jest silos, dlatego właśnie jakoś tak troszeczkę harpagancko robię to. Tu też mamy stryszek, gdzie możemy sobie właśnie wykorzystać na przechowywanie różnych rzeczy, głównie beli, tych, których możemy przenosić. No i tam jeszcze mamy miejsce do przechowania sprzętu, także traktorów czy tam przyczep. No, także tak to wygląda ta farma. Tu mamy jeszcze następnym punktem
Teraz pojedziemy tutaj prosto. Jest i zamek na tej mapie, proszę. Także, no nie byle co, taka mapka mała, a kurczę, tak przemyślona fajnie, że... No tutaj my mamy paliwo, stację paliw mamy tutaj, w tym miejscu. Tu jest jakiś parking, który należy pewnie do tego zamku. Zamek nie jest duży, ale no... robi wrażenie, powiem wam. Teraz to tylko skorzystamy sobie z trybu budowy, żeby tylko szybciutko sobie go obejrzeć. A, czyli można wejść do niego, do środka, pozwiedzać. No, fajnie. Bardzo ładnie, fajnie, bardzo mi się to podoba. Super. Taki mały element, a też oko cieszy. Dobra, możemy jechać dalej. Wow. Nic nie piłem, naprawdę. Tutaj mamy kolejne miejsce, są to produkcje. Tutaj mamy produkcję sera. I to ma jest 50 000, jeśli byśmy chcieli. Też fajnie to wygląda. Tutaj mamy, teraz można tam wejść? Nie da się. Tu mamy produkcję pieczywa, czyli piekarnię standardową. Teraz 35 000, także myślę, że te ceny niektóre to są naprawdę w porównaniu do pól atrakcyjne, jeśli chodzi o produkcję. Także to jest tutaj może rekompensata. No i samo miasteczko bardzo ciekawie też wygląda, jak widzicie. Dużo detali ciekawych. Klimat jest no naprawdę mega, mi się podoba. Tu jest kościółek też ciekawy. Tutaj mamy zaraz sklep główny na mapie, razem z miejscem, gdzie się to resetuje, no i z warsztatem. Teraz tu muszę zobaczyć właśnie, jak to usytuowane. A, to jest kościółek razem z cmentarzem również wokół. Bardzo fajnie to też wygląda. No, daje to swój urok i klimat. Nie powiem. Tu jest chyba ten ratusz. Nie wiem, nie znam się na na niemieckim. Ale fajnie to wygląda. Tutaj naprzeciwko sklepu mamy mleczarnię. Mamy skup. A ze skupem mamy produkcję. Także mimo, że mam produkcję przy farmie, możemy sobie też skorzystać z produkcji tutaj. No i tutaj fajny Bayer. Bayern Milch. 70 000 za. Teraz coś ciekawego tutaj mamy. To jest standardowa mleczarnia. Fajny herb. Herb, znak, który ruszy. Dobra. Teraz może ja sobie wezmę najpierw które uciszę tą produkcję. No i po przeciwnej stronie mamy kolejną farmę, którą możemy sobie zakupić. Mamy znak Bigen Feire Prise. Nie wiem, ciężki dla mnie jest ten język. No, wpadamy na kolejną farmę. Teraz sobie wejdziemy na mapę, czyli tak. Stąd, gdzie się pojawiliśmy na głównej farmie, pojechaliśmy sobie tutaj, zrobiliśmy sobie tartak. Od tartaku pojechaliśmy na północ. Tu tędy tą małą ścieżką, że sobie przejechaliśmy do kolejnej farmy, gdzie sobie ją zwiedziliśmy. Od tej farmy pojechaliśmy sobie tutaj, stacja paliw, ten mały zameczek. No i tutaj te wszystkie produkcje, skup, sklep. No i tutaj przejechaliśmy i jesteśmy w tym miejscu. Sektor 34, na którym się znajduje farma, kosztuje 48 000. Jeśli sobie go zakupimy, pojawiają nam się od razu znaczniki. No i możemy sobie przejść tutaj do zwiedzania. Zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Widać, że jest to szczelnie obudowane od dróg. Także będziemy musieli otworzyć sobie drzwi, żeby wejść. Nie wolno parkować. Proszę, nie wolno parkować. No i tutaj mamy miejsce, gdzie zrobimy sobie, sfermentujemy sobie trawę na kiszonkę. To jest tutaj. Ale mi się wydaje, że tutaj chyba jest, z tego co kojarzę, no, się podjeżdża i się odbiera. A załadunek będzie z drugiej strony, tutaj.
O, właśnie tutaj jest fermentacja. Mamy zwierzątka, krówki, jest ich 50. Tutaj mamy... O, tu jest wjazd. A, dobra. Od strony kościółka. Okej. Dobra. Mamy miejsce na paliwo. Dużo miejsca na przechowanie sprzętu. Tutaj mamy magazynek, gdzie sobie przechowamy i on ma 250, czyli standardowo. Mamy miejsce na górze również, które możemy sobie wykorzystać. O, to jest fajne. Te dziury w tych stryżkach są bardzo fajne, pomocne. Jeszcze fajnie, jak by się dawało ich w miejsce, gdzie trzeba karmić zwierzęta, to już jest naprawdę mega. Tutaj jest przejście. Ok, coś wam muszę tu jeszcze pokazać. Bo otwierając te drzwi, mamy tutaj znacznik, żeby nabrać mleko. No i o, baniak wyjeżdża i można symulować, że się tankuje z baniaka mleko tutaj. Zamykamy drzwi, baniak się chowa, a my też. Babam. Fajnie. Dobrze, przejście do magazynku, przejście na plac. Tutaj mamy jeszcze rzeczy na sprzęt również. Warsztatu tutaj nie widzę. Jeszcze tylko szukam miejsca, czy jest tutaj, żeby można było się przespać gdzieś. Ale nie widzę. Bo tu się nie da wejść. Więc tutaj może być brak miejsca do spania, także jak widać nie ma. Dobra. Niestety. Możemy sobie tutaj dołożyć sami, jeśli potrzebujemy. Tu jest przejście na tą stronę, tu jeszcze mamy jakąś taką szopkę. I tu z tyłu droga idzie. Także tutaj nic więcej nie ma poza tym mlekiem, które możemy załadować. No i tak wygląda tutaj ta farma. Tutaj jeszcze jest silos. Można załadować sobie, zakryć. Bardzo fajny element. To, że jest przykryte, to, że tak fajnie wygląda. Mega. Dobra, teraz sobie przejedziemy na drugą stronę rzeki. Przejedziemy sobie przez centrum wioski. Ej, wracaj. Dziękuję. No. Są przejazdy różne. O, to jest przejazd przez drogę. O, nawet tu dźwięk jest żabek. Bardzo mi się podoba. Tu mamy jeden skup w postaci sklepu. Gdzieś jest z tyłu. Ok. Teraz po drugiej stronie mamy też takie są hydranty, gdzie można sobie wodę pobierać też. To jest fajne. I tutaj mamy handlarza zwierzętami. Też to fajnie wygląda, bo zazwyczaj jak jest handlarz zwierzętami, to zakupujemy sobie zwierzęta, które są... Znaczy znacznik jest na zewnątrz, a tu mamy znacznik w środku. Także musimy sobie tutaj wjechać. Mamy zdrowe tutaj krowy w tym miejscu, żywe przy handlarzu zwierzętami. No i jedziemy sobie dalej. Idziemy. I jak to handel zwierzętami, musi być również skup. I właśnie jest w tym miejscu, także tutaj mamy skup. Skup jest również opisany, co można tutaj sprzedać, przywieźć. Także bardzo fajny element. I powinno być jeszcze jedno, które muszę wam pokazać. Do tych zbiorników musimy podejść. No, te zbiorniki, jest to miejsce, gdzie możemy sobie zakupić rzeczy. Nawóz, nasiona i wapno. Ładnie, pięknie, czysto, schludnie opisane. No i tutaj mamy kolejnie produkcję. Zaraz sobie wejdziemy. Młyn. Nie, płatki zbożowe. 110 000. No, pierwszy raz mnie zaskoczyło to. Zaraz.
kuszą mnie takie wejście. Nie, to nie działa. No, także tutaj mamy płatki, produkcję płatków. Tutaj mamy produkcję... Aha, z drzewa produkty, czyli cieśla, 60 000. No i płatki cieśla to jest normalna cena. No i w tym miejscu mamy kolejną farmę. Przepraszam, farmę. Jest ona tutaj. To jest sektor 31, on kosztuje 137 000. Ok. No i mamy znaczniki właśnie w takiej postaci. Czyli są tutaj konie. Jest ich 16. No i dużo miejsca na przechówek, na sprzęt. Ładnie się też prezentuje. W innym klimacie już jest ta farma. Mamy zwierzętka. Jest ich 150 tych owieczek. Bardzo fajnie się to prezentuje. Także każdy może sobie coś znaleźć dla siebie. Dopasować farmę. Może taką, może tamtą. To już od Was zależy. Jest pastwisko. Można napoić. A jest motyw religijny również. Proszę. Czyli taka wioska bardzo religijna. Tutaj mamy jakąś produkcję i ta produkcja jest to suszenie tego siana, trawy na siano. Pięknie. I takie elementy bardzo są potrzebne na farmie i jeśli twórca je umieszcza, to jest naprawdę z mojej strony duży plus. Naprawdę z mojej strony duży plus, ponieważ widać, że są te mapy przemyślane. Farmy, które są tworzone przez twórcę, są naprawdę przemyślane. Dobra, no ten kawałek ziemi mielibyśmy już zrobiony. Fajna reklama przez. Świetny taki element. Tak jak mówię, no takie małe, proste elementy, rzeczy, a naprawdę bardzo cieszą oko. Dobra, teraz sobie pojedziemy z powrotem. Tutaj jeszcze był taki element, który można by było wspomnieć, aczkolwiek chyba już go ominąłem. Nie wiem, czy to nie było gdzieś tu w centrum. A, już wiem gdzie. Chyba tutaj gdzieś będzie. Będę musiał tutaj się udać w tym kierunku. Tak mi się wydaje, że to gdzieś tutaj było. O, jest. No jest tutaj miejsce zwane strażnicą i tu sobie można wykorzystać właśnie do przechowania sprzętu pożarniczego, który jest już dostępny również w postaci Emergency Pack. Nie trzeba kupować budynku, można wstawić to i to jest naprawdę mega. Bo są mapy, gdzie na przykład są takie miejsca, ale do budynków nie można wejść. Lub trzeba będzie sobie postawić budynek, a tu już mamy hydrant, mamy budynek przygotowany. Stoi sobie, tylko zakupić sprzęt gaśniczy w postaci wozu bojowego i można działać. Dobra. Jedziemy sobie dalej teraz na południe mapy. No i tutaj zaczynają nam się kolejne miejsca, które mamy do zwiedzenia. Zaczniemy sobie tutaj od prawej strony. I tutaj... Oj, źle skręciłem. Będzie tu wjazd jeszcze jeden? Będzie wjazd tu jeszcze jeden. Bo to jest takie przejazdowe. No i tutaj mamy tą naszą biogazownię. Wjeżdżamy sobie do biogazownię. I tak jak mówię, jeśli chcielibyśmy sobie teren wykorzystać, to musimy sobie niestety zakupić. Ale w pakiecie mamy pole. Jeśli nie posiadamy ziemi, możemy sobie tutaj spokojnie działać, korzystając z biogazowni. Także z tym nie ma problemu. Widać, że tu są jakieś warsztaty również, które... A zaraz, kupię ziemię za chwilę. O, czyli... No nic nie działa. Nic nie działa, bo ta ziemia nie należy do nas. Trzeba byłoby ją zakupić. A więc tak, stąd zrobiliśmy sobie tutaj wszystkie te farmy
miejsca, gdzie jest handlarz, skupy, produkcja. No i pojechaliśmy sobie tutaj z powrotem. Jesteśmy teraz w tym miejscu. No i teraz sobie zakupimy, czyli to ziemię razem z tym poletkiem dostaniemy. I to jest 6 hektara, 6,76 za 484. Ok, i teraz sprawdzamy. Światła się włączyły. Pięknie, ale kurczę dają. Konkretne te reflektory są. Ej, wyłączę już. Dobra. Teraz zobaczymy, czy te drzwi się otworzą. Pięknie, otwierają się. Co tu mamy? No, taki garaż do przechowywania sprzętu. No. Fajnie. Bardzo mi się podoba. Ciekawy. Zawsze to coś innego. Dobra. Teraz jedziemy sobie na kolejny punkcik. Tu jest widać taki dość konkretny budynek. Tu jest jeden skup. A tutaj mamy kolejny skup. A i to jest miejsce takie bardziej portowe. O, akurat barka płynie. Fajnie to też się prezentuje, że jest życie na tej wodzie. Coś się dzieje. Tutaj mamy przędzalnię. Teraz muszę znaleźć znacznik, z której strony jest. O, tu jest. I tak, przędzalnia. 60 000. Widać, że fajny budynek pasuje do otoczenia. Naprawdę ciekawie wygląda. No i teraz tak, ja sobie chyba pojadę z tej strony i tam sobie wjadę. Bo mamy tam... tutaj jest coś w postaci sklepu ogrodniczego. O, i jest skup. Także tak to wygląda. Fajnie. Tu jest ta łąka, którą możemy sobie kupić. Pole 28. No i co tam zostało? Chyba wszystko mi się wydaje. No. To już wszystko. Także no jak widać, mapa moim zdaniem jest warta uwagi. Jeśli ktoś lubi klimat bawarski i do tego mapę, która jest stworzona naprawdę z ciekawymi detalami, jest przemyślana mapa, bo ma dużo ciekawych elementów. Tutaj jest miejsce na przykład, gdzie mamy opisane, co tu jest skupowane. To jest naprawdę duży plus. Nie ukrywam tego. Jest naprawdę mega. Dużo to ułatwia pracę, bo wiemy, gdzie możemy sobie zawieźć. Później to wzrokowo, bo ja jestem takim wzrokowcem, zapamiętuję to. Także łatwiej to przyswajam, takie informacje. No i takie elementy, no, że na jednej farmie można suszyć trawę, można na drugiej fermentować trawę. Mega. Mam nadzieję, że naprawdę Wam przypadnie do gustu ta mapa, bo mi się naprawdę podoba. No i że spędzicie na pewno dużo miłego czasu grając sobie na niej. A ja jeszcze muszę szybko, bo coś Wam obiecałem. Zapomniałem. Przenieść się na farmę. Szybciutko. I to Wam pokazać, że tu jest wejście na górę. I też jest rozbudowany właśnie ten strych na tej farmie. O, mamy tutaj dziurę, przez którą spadłem. Tam mamy miejsce, że możemy sobie załadować belę, także jest to też tutaj taki element rozbudowania. Nie wiem, czy... Nie, no więcej już nie ma. Tylko to. Także to chciałem tylko pokazać. No. Także z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to wiecie co robić, a ja Was zapraszam na kolejny polski map, który już niebawem. Na razie, cześć.